To jest ten aparat z tamtego dnia. Nerdowski. Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią podporządkowania czasowi. Od zarania dziejów ludzkość cierpi pod jarzmem przemijania, które odbiera nam wszystko. Młodość, siły bliskich, wspomnienia, życie. Czas jest ostatecznym ciemiężycielem. Punkt drugi. Każdy człowiek rodzi się wolny, lecz wszędzie jest w okowach czasu. To jest moje ulubione zdanie do tej pory. Prawdziwym i zasadniczym źródłem alienacji człowieka jest przemijanie. Punkt trzeci. Tak jak światowy proletariat odważnie zrzuca kajdany kapitalizmu, tak cała ludzkość musi wyzwolić się spod jarzma czasu. Naszym celem jest nie tyle komunizm, co wieczność. Stan, w którym człowiek nie będzie już niewolnikiem przemijania. Życie wieczne jest prawdziwym końcem historii. Każde działanie powstrzymujące entropię jest aktem rewolucyjnym. Ludzie całego świata jednoczcie się w walce z nieuchronnością i utratą. Marksizm eschatologiczny, czyli inaczej po prostu marksizm czasów ostatecznych, to mój kierunek filozoficzny, czy też może raczej po prostu moja refleksja społeczno-polityczna nad momentem, kiedy świat już będzie dzięki komunizmowi tak doskonały, tak perfekcyjny, że po prostu skończy się pole do jakichkolwiek ulepszeń i wtedy cywilizacja ludzka będzie musiała, to po prostu będzie naturalny krok, że cała rzeczywistość społeczna, czyli no wiadomo, siły wytwórcze, środki produkcji, baza, nadbudowa ideologiczna pozwolą człowiekowi na stworzenie technologii, która da mu panowanie nad prawami fizyki, a zwłaszcza nad czasem. Ojciec zapisał się do partii w marcu 1968 roku. Zaraz potem zaczął pracować jako inżynier w Unitrze na Zabłociu. Projektował dla wojska układy zasilające i izolacyjne. Wypadek był w 1976. Miał mieć podobną dziurę w rękawicy i go poraziło. Pół godziny leżał nieprzytomny, nim go znaleźli. Stał się innym człowiekiem od tamtego momentu. Maniakiem, który postanowił zbawić świat komunizmem i prądem. Zaczął tworzyć swój system filozoficzny, który nazywał na zmianę marksizmem eschatologicznym, teorią świeckiej apokatastazy technicznej i termodynamicznym prometeizmem. Posthistoryczny komunizm, sekularna apokatastaza. Apokatastaza, czyli wiadomo w religii, apokatastaza to jest stan, w którym światu zostaje przywrócona pierwotna doskonałość. Ja jestem właśnie zwolennikiem takiej sekularnej apokatastazy, tylko że przy pomocy technologii, a nie jakichś religijnych, nie wiem jak to nazwać, takich Ojciec jako jeden z pierwszych ludzi w Polsce miał kamerę wideo, angielskiego Fergusona Videostar. Wielka stabilność społeczna, czyli najwyższa forma komunizmu. To się stanie, kiedy sukcesem zakończy się wielka rewolucja proletariacka, globalna. Znaczy właściwie to już będzie po komunizmie. To stanie się na drodze dialektycznych ulepszeń realnego komunizmu i powstanie wtedy sytuacja, kiedy entropia na świecie osiągnie minimum, które będziemy mogli utrzymać konwencjonalnymi metodami, czyli ustrojem społecznym,
za pomocą zmian psychologicznych, politycznych, gospodarczych, no i ustrojowych oczywiście. I będzie beznapięciowy, bezklasowy, antyindywidualistyczny byt ludzki, który będzie w stanie panować nad całością przepływów energii i informacji w społeczeństwie. To będzie, społeczeństwo będzie wtedy jak silnik, jak stuprocentowo efektywny silnik, czyli tak zwane perpetuum mobile drugiego rodzaju. Tylko śmierć będzie jeszcze. Bardzo dużym przeobrażeniem ulegnie praca. Praca nie będzie już tym, za co ją mamy obecnie. Będzie czymś zupełnie nowym. Będzie, jak to nazywam, samoregulującą się formą bycia. Tu zniknie przymus pracy najemnej. Praca nie będzie już obowiązkiem ani ciężarem, a w czasie wielkiej stabilności społecznej będzie ona, nazywam to roboczo, uczestnictwem w wielkim procesie przemiany energii, wartości, znaczeń. Nad tym wszystkim będą czuwały systemy komputerowe, bardzo nowoczesne komputery przetwarzające ogromne ilości danych. One będą wyczuwały, kiedy dany człowiek osiągnie krytyczny poziom energii twórczej i wtedy będzie go włączał do systemu pracy. Warto też pamiętać, że w czasie wielkiej stabilności społecznej entropia będzie bliska zeru, czyli każde przedsięwzięcie, każda czynność, jaką podejmiemy w pracy, będzie w 100% przekładana na efekt, na coś pozytywnego, na jakiś skutek. Nie będzie w pracy rutyny, bez sensu, bez nadziei i w ogóle z życia zniknie poczucie bez sensu. To jest o tyle dobre, bo pozwoli na ostateczne rozprawienie się z religią. No i zniknie depresja, małżeństwa nie będą się rozpadały, nie będzie tęsknoty. Kraków, 18 maja 1987 roku. Wasza świętobliwość. Nazywam się Edward Szygalewicz. Jestem elektronikiem wynalazcą z Krakowa i chcę Ojca Świętego zaznajomić z moją ideą apokatastazy technologicznej, czyli ofiarowania ludziom możliwości życia wiecznego, tu i teraz, bezwarunkowo, za pomocą usprawnień technicznych, a mianowicie mojego przyszłego wynalazku kronodynamicznego separatora czasoprzestrzeni. Będzie to urządzenie zdolne do przebudowy fundamentów rzeczywistości i egzystencji poprzez usunięcie upływu czasu, bez zniekształcania doświadczania przestrzeni. Praca nad wynalazkiem pochłania wszystkie moje siły. Dlatego proszę Waszą świętobliwość o wpłynięcie na państwo polskie, na szkolnictwo wyższe oraz na wytwórstwo techniczne. Ewentualnie... No tak, nie śpię, długo nie śpię, nie wiem, kilka dni już nie spałem. Cały czas tylko po nocach siedzę i projektuję, ale problem jest taki, że te buce z AGH-u, oni mnie sekują, bo oni mi nie dają dostępu do komputera i mówią, że ja nie jestem pracownikiem naukowym i nie mogę korzystać z komputera, ale ja się nie martwię, ja się tym nie martwię, ja sobie poradzę. Oni to są i oni się... W 1980 skończył pracę w Telpodzie. Nie dawał sobie już rady z szaleństwem. Przeszedł na rentę. Dostawał jeszcze pieniądze za wynalazczość, więc tak bardzo nie zbiednieliśmy. No ale im dalej w lata 80., tym było gorzej. Ojciec nie spał dniami, szalał, projektował swoje separatory czasu, nękał ludzi, urzędników, księży, zaczął wierzyć w spiski przeciwko sobie, włóczył się z elementem, bił się, sprowadzał obcych do domu. Latem 1988 przyjęli go na oddział ogólny Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. Rewolucjonista estratologiczny to człowiek przede wszystkim olbrzymiej odwagi i wyobraźni. On jest gotowy poświęcić swoje życie w walce o pokonanie śmierci. To nie są żarty. Pokonanie śmierci, panowanie nad czasem. Jest gotowy też wziąć na siebie największe wyzwania. Największe wyzwania przyjdą na etapie wielkiej stabilności społecznej, kiedy, nie da się ukryć, być może konieczne będzie eksterminacja ludzi, bierna oraz czynna, wielka niewola.
na etapie przejścia między wielką stabilnością społeczną a wielką stabilnością techniczną pojawi się ryzyko rozwoju nowego społeczeństwa, nowych podziałów, nowych klas społecznych. Mam tu na myśli chronoburżuazję i chronoproletariat. Chronoburżuazja, wiadomo, to będzie chciwi, źli ludzie, bogacze, którzy będą chcieli tę nową technologię pozwalającą opanować nad fizyką i czasem, będą chcieli na niej zarabiać i życiem wiecznym handlować. Rewolucjonista eschatologiczny nie będzie mógł do tego dopuścić. Problemem może być też tak zwana chronoreakcja, czyli właściwie sprzymierzona z chronoburżuazją. Chronoreakcja, czyli ci, którzy będą uważali, że społeczeństwo, które nie ma kontroli nad śmiercią, społeczeństwo, które śmierć akceptuje, czyli ci wszyscy z Krakowa, tutaj wiadomo kto, nie będę mówił, trzeba będzie z nimi się rozprawić. Ojciec opowiadał, że ma nową dziewczynę i chciał, żebym zrobił im zdjęcia, jak będę następnym razem. Ta dziewczyna nazywała się Joanna Hertz. Była fryzjerką z Kazimierza i chorowała na schizofrenię. W zakładzie fotograficznym na Miodowej, gdzieś do 2005 roku, w oknie wisiało jej zdjęcie. Bardzo był tego dnia nakręcony. Nagle zaczął tańczyć i śpiewać, że w przyszłości nie będzie czasu, w przyszłości czas nie płynie, więc włosy nie rosną. Łza fryzjera, łza fryzjera, łza fryzjera. No i ona rzuciła się na niego, akurat jak ja wciskałem migawkę. Myślałem, że to jakieś ich wygłupy, jakieś wariackie objęcia, ale on zaraz się osunął, a ona zaczęła wrzeszczeć i uciekła. Zadźgała go zaostrzoną już szczotką do włosów. Na komendzie zeznała, że bardzo bała się świata, o którym ojciec jej opowiadał, i w końcu nie wytrzymała. Nazywam się Krzysztof Szygalewicz. Jestem synem Edwarda Szygalewicza. Miałem nadzieję, że jeszcze wydobrzeję. Może niewielką, ale miałem. Pisał do nas listy ze szpitala, że jest spokojny i normalny, że nas przeprasza. Prosił, żeby zniszczyć taśmę z jego wykładami. Teorii ewolucji eschatologicznej i walce z reakcją. Pisał, że jest dobrym człowiekiem. Ale wyszło im wyszło.